Syreny alarmowe wyją w Kijowie od kilkudziesięciu godzin. Pierwszy raz mieszkańcy usłyszeli je w czwartek nad ranem. To właśnie wtedy prezydent Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu, jak to nazwał, specjalnej operacji wojskowej, a w praktyce napaści na Ukrainę. Od tego czasu samoloty, śmigłowce i drony bombardowały najpierw bazy wojskowe i lotniska w Ukrainie, a potem także coraz częściej cele cywilne. Zaś rosyjskie czołgi wjechały na teren Ukrainy ze wszystkich możliwych stron – z Rosji, z Krymu, a nawet z Białorusi. Tysiące osób usiłowały wydostać się z Kijowa, a droga na zachód w kierunku granicy z Polską była jednym wielkim korkiem. Kto jednak nie uciekł z Kijowa pierwszego dnia, ten nie ma już w zasadzie drogi ucieczki, bo obowiązuje powszechna mobilizacja. Teraz w Kijowie tysiące osób chronią się przed bombardowaniami w metrze, które stało się jednym wielkim schronem. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski co kilka godzin nagrywa przemówienia do narodu, w których najpierw nawoływał o spokój, ale potem apelował o odwagę i obronę kraju. Oskarżał też Rosję o bombardowanie cywilów. Jest 4 nad ranem. Rosyjskie siły bombardują terytorium Ukrainy. Oni mówią, że cywile nie są celem. To kłamstwo. Tak naprawdę nie ma dla nich znaczenia, które dzielnice bombardują. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek podcastu, rosyjskie czołgi są już na północy Kijowa, a kolejne usiłują dostać się do stolicy z innych stron. Przypuszcza się, że zdobycie Kijowa przez Rosję i obalenie demokratycznych władz jest tylko kwestią godzin. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Planowałem wrócić do Was dopiero za kilka dni z historią uchodźców z Afganistanu, ale to, co dzieje się teraz na Ukrainie, dramatycznie zmieniło rzeczywistość. Choć wiele osób przypuszczało, że Władimir Putin dokona napaści na Ukrainę, to chyba mało kto wierzył, że inwazja będzie mieć tak ogromną skalę. W tym dodatkowym odcinku podcastu Świat mam dla Was historię 2 ludzi, mieszkańców Kijowa, którzy są teraz uwięzieni w swoich mieszkaniach i tak jak tysiące innych przerażonych ludzi, czekają na to, co się stanie. Jest piątek, 25 lutego 2022 roku. Wojciech Cegielski. Anton ma 24 lata. Przez ostatnich kilka lat studiował w Polsce, stąd dobrze mówi po polsku. Teraz wraz z 8 innymi osobami jest w mieszkaniu na południu Kijowa. Ogólnie jesteśmy teraz w mieszkaniu, siedzimy w łazience. Jak są jakieś syreny na ulicach, to idziemy tam siedzieć. To jest najbezpieczniejsze, bo mamy jakby 2 ściany przed sobą jeszcze, 3 ściany. Czas od czasu jedziemy do parkingu pod ziemią. Jak wyglądała Wasza poprzednia noc? No gdzieś od 3 nocy już zaczęły jakieś rakiety padać. O 4 rano spadł samolot niedaleko. No i już od tego momentu nie spaliśmy. No i gdzieś tak co 1,5–2 godziny są syreny i gdzieś coś wybucha. To jest miejsce, w którym teoretycznie jeszcze nie ma Rosjan. No, ja nie widzę nikogo na ulicach, ale jest, no jakby są ludzie, którzy rysują jakieś znaki. Policja prosi, żebyśmy od razu jakieś tam chowali te znaki. Oni po prostu rysują to na drodze, na ulicach. I prawie z godziny temu widzieliśmy, że już są oni na dachach normalnych mieszkań, budynków i rysują prosto na tych dachach. W tym momencie już nie mamy dużo mostów od strony Czarnobyla i od strony Czernigowa. Na przykład moi rodzice tam w niektórych miejscach już są oderwani od Kijowa. Po prostu mostów już nie ma. Te mosty zostały wysadzone w powietrze, żeby czołgi rosyjskie nie mogły wjechać do Kijowa, tak? Tak, ale to nie przeszkadza, bo już są w Kijowie. A powiedz, jak wygląda miasto w tej chwili? No w tej chwili widać, że bardzo mało ludzi, już dużo ludzi siedzą albo w mieszkaniach, albo tam wyjechali i tak dalej. No naprawdę nie, nawet jakbym wyjechał gdzieś, no to tylko kwestia czasu, żeby oni przyjechali. A czy w ogóle są jakieś instytucje, które funkcjonują poza szpitalami? No są, oczywiście, że są, ale jak na miasto, które ma 4 miliony ludzi, no to jakoś za mało.
No w tym momencie sytuacja jest gorsza, bo bardzo dużo już zdarzają się napadów na zwykłych ludzi. Normalnie są wybuchy w zwykłych autach, strzelają w zwykłe auto, nie tylko wojenne, ale po prostu jak na przykład z parę godzin temu już czołg najechał po prostu na auto zwykłej osoby, która jechała. Najechał, bo żołnierzom rosyjskim się tak spodobało? Po prostu tak, oni jechali po prawej stronie, jakby on im naprzeciwko jechał, ale zawsze było widać, że oni spokojnie mogli objechać to wszystko, a on tam specjalnie skręcił w lewo i najechał na to auto. Później wyjechał, ale już dużo filmików o tym jest. Mi się wydaje, jak wpiszecie tam o tym w Google, to już znajdziecie. Bardzo dużo filmików już o tym jest. Wy nie zdecydowaliście się na przykład, żeby schronić się w metrze? Powiem szczerze, to nie jest też bardzo bezpieczne miejsce, dlatego że tam są dużo ludzi. I jak zaczynają strzelać, no to już zaczyna się panika u każdego. I już nie wiadomo po prostu, co będzie dalej. Nie? A powiedz, myśleliście w ogóle, żeby wyjechać z Kijowa? Myśleliśmy, ale jak zobaczyliśmy, że w miastach, w które chcieliśmy wyjechać, na przykład tam Ternopil albo Lwów, no to już tam są wybuchy, to wiadomo, że nie ma miejsca po prostu, gdzie będzie bezpiecznie. No i zdecydowaliśmy, że zostaniemy tutaj. Co robicie, jak siedzicie w łazience? Rozmawiacie ze sobą? Czy jest cisza? Jak to w ogóle wygląda? Słuchamy, po prostu słuchamy. Już nawet nie chcemy się rozmawiać, po prostu słuchamy. Bo już jakoś to bardzo często są wybuchy i po prostu już słuchamy i rozumiemy, że nie możemy nic zrobić więcej. Co będzie dalej z wami? Nie wiem. Powiem tak, moja historia życia taka, że ja mieszkałem w Polsce 5 lat. Skończyłem studia dziennikarskie w Opolu, no i wróciłem do Kijowa rok temu. Myślałem, że będzie tutaj spokojnie, dobrze, bo znalazłem wszystko i pracę, i dziewczyny, i wszystko poszło dobrze. Nikt nie wierzył, że to co się stało, że to takie coś będzie, bo wczoraj naprawdę byliśmy przerażeni. Nie wiem po prostu, co będzie dalej. Co tutaj wprowadzą, czy będzie jakaś tam nowa, niewiadoma władza, czy co tu będzie dalej. Trzymajcie się, trzymamy za was kciuki. Dzięki. Do usłyszenia, mam nadzieję. Roman Stepanowicz jest dziennikarzem ukraińskiego portalu śledczego Zaborona. On także jest w mieszkaniu w Kijowie. Wraz z rodziną chciałby wyjechać z miasta, ale na razie nie jest to możliwe. We woke up at like 4:15, 4:20. We've seen it was like very bright flash. Tej nocy obudziliśmy się około 4:15, 4:20 nad ranem. Zobaczyliśmy bardzo jasny błysk. Na telegramie znaleźliśmy informację, że nasz system przeciwlotniczy zestrzelił rosyjskiego drona. Rano dowiedzieliśmy się, że ten dron spadł na budynki mieszkalne. Zdjęcia z tego, co się stało, są straszne. The residential building and the pictures are terrible. I guess the biggest difficulty. Myślę, że najtrudniejsze dla dziennikarza teraz w Kijowie jest to, że jesteś razem z rodziną. To zupełnie coś innego niż wyjazd na front, na wschodnią Ukrainę czy w inne niebezpieczne miejsce. Jesteś sam, masz hełm, kamizelkę i jest okej. A teraz masz ze sobą 2 dzieci i żonę. To jest wielkie wyzwanie. When you have like 2 children, wife, this is the biggest challenge. It's a very hard question. Nie wiem, czy będę jeszcze dziennikarzem, jeśli rządzić tutaj będzie Rosja. Nie chcę wierzyć, że oni mogą zdobyć Kijów. To nie jest miasto, które żołnierze czy obywatele łatwo oddadzą. Ale pracowałem na wschodzie na terenach kontrolowanych przez separatystów w Doniecku i Ługańsku. Pracowałem na Krymie i to było duże wyzwanie. Wtedy to było możliwe, ale teraz nikt nie wie, co się stanie, jeśli Rosja zajmie Kijów. Mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy. But like no one knows what will happen if Russians come to Kyiv. I hope that this will never happen. Roman Stepanowicz, dziennikarz ukraińskiego portalu śledczego Zaborona, kończy ten odcinek podcastu Świat. Kolejny odcinek już wkrótce. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.